Dzień dobry moi drodzy, witam w strefie Wargames. Dziś zapraszam Was do obejrzenia prezentacji fajnego indyczka, fantastycznego indyczka. Nazywa się Hex of Steel. Ja jestem Madward i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Moi drodzy, jest to indyczek, który miał premierę w 2000 roku. Jest to gra stworzona przez bardzo małe studio Valentin Livier. Właściwie jest to studio jednoosobowe. I ta osoba, jest to Francuz, właściwie od 4 lat, zaraz można powiedzieć, gra jest cały czas aktualizowana. Jest wspierana przez producenta i wydawcę tej gry. Gra jest osadzona w okresie drugowojennym. Oferuje walkę w trybie solo bądź w multiplayerowej. Jest to gra stworzona na silniku Unity i można by powiedzieć, że jest to taka hybryda pomiędzy Panzer General a Strategic Command. Właściwie możemy tutaj rozgrywać grę na obszarze całej Europy, bądź tylko wycięte fragmenty mapy. Gra, pomimo tego, że jest indyczkiem, ma bardzo fajną i ciekawą grafikę. Mamy tutaj dostępne wiele różnych ciekawych mechanik. Ja w tej chwili mam grę odpaloną w okienku, żeby Wam zaprezentować też również manual. Manual nie jest za duży, ma raptem 62 strony, ale jak już spojrzycie tutaj po lewej stronie, ma od groma fajnych, ciekawych mechanik. Może na początek spójrzmy, jakimi jednostkami możemy tutaj grać. Mamy do dyspozycji piechotę, artylerię, jednostki przeciwpancerne, jednostki przeciwlotnicze, pojazdy opancerzone, czołgi, masę samolotów jak myśliwce, samoloty bliskiego wsparcia, bombowce ciężkie. Dodatkowo możemy grać również na morzu. Mamy tutaj dostępne okręty podwodne, niszczyciele, różnego rodzaju krążowniki, pancerniki oraz lotniskowce. Co ciekawe, mamy tutaj specjalną mechanikę dla okrętów podwodnych. Również możemy stawiać i budować budynki, jak radary, bunkry, fortyfikacje. A propos radarów. Radary działają w podobny sposób jak w Order of Battle. Mamy radary, które wykrywają nam samoloty, jak również radary, które wykrywają nam okręty, czyli mamy okręty wyposażone w taki system radarowy, dzięki czemu możemy wcześniej wykrywać flotę. To jedna z takich ciekawszych mechanik. Bardzo fajną mechaniką są spadochroniarze. Możemy dokonywać desantów powietrznych. Również możemy korzystać z transportów kolejowych, dzięki którym możemy transportować jednostki na duże odległości przy dość dużych scenariuszach. Lotniskowce. Bardzo dużo mechanik dają nam inżynierowie. Dzięki inżynierom możemy stawiać pola minowe, budować bunkry, niszczyć bądź naprawiać mosty, budować radary, o których już wcześniej wspomniałem. Gra daje nam naprawdę sporo możliwości. Co jeszcze tutaj ciekawego? Mamy system zaopatrzenia. Jednostki nie są zaopatrzone w nieskończoną ilość amunicji czy paliwa. Musimy je dozbrajać, uzbrajać, naprawiać. Musimy podnosić morały, czyli musimy takie jednostki wycofać z frontu, odstawić je na bok, dać im chwilę odpoczynku, aby mogły się zregenerować. Pogoda. Pogoda też ma wpływ na naszą wojnę, na nasze bitwy. Mamy deszcz, padający śnieg. Zwróćcie uwagę, że mamy też pewne modyfikatory związane z miesiącem, w którym się rozgrywa dana batalia. Supplies Depot również istnieje. Możemy sprowadzać jednostki dodatkowe. Możemy tutaj kupować też jednostki, jak najbardziej. Dalej generałowie. Są również bohaterowie. Jednostka
może uzyskać jakiegoś bohatera, który daje im dodatkowe modyfikatory do obrony bądź ataku. Każda jednostka ma podczas scenariusza czy tam kampanii swoją historię, swoją trasę. Możemy prześledzić trasę bojową każdej jednostki, którą dysponujemy. Również tutaj wypadałoby wspomnieć o mechanice partyzantów, którzy się pojawiają gdzieś za plecami linii frontowych i mogą popsuć nam troszeczkę plany, zajmując fabryki, blokując drogi, mosty, koleje. Więc naprawdę jest tutaj ogrom możliwości. Gry raczej bym nie traktował jako gry historycznej. Ja może na historii się jakoś nie znam mocno, ale wydaje mi się, że nie jest to na tyle gra historyczna jak Strategic Command, gdzie tam te historyczne aspekty są bardziej brane pod uwagę. Jednak w jakimś stopniu gra odzorowuje tą historię II wojny. Ja może teraz przejdę... tutaj jeszcze mamy atrybuty jednostek. Zwróćcie uwagę, że są atrybuty miękkiego ataku, twardego ataku, ataku przeciwlotniczego, widoczność danych jednostek, zasięg ognia. Okręty mogą atakować z dystansu, tak samo artyleria. Jak tutaj już wcześniej wspomniałem, jest ograniczona ilość amunicji, paliwa, zdrowia, pancerza. No i oczywiście każda jednostka ma odpowiednią ilość punktów do poruszania się. Tutaj mamy jeszcze pokazane w manualu informacje na temat dokonywania desantów morskich. Tak więc również jest to dostępne. Miny i punkty respawn, że tak to powiem. Tak więc jest sporo. Przy większych scenariuszach mamy możliwość dokonywania różnych doktryn, że tak to określę. Są to doktryny takie ogólnowojskowe, militarne, jeżeli chodzi o taktykę, produkcja, infrastruktura czy zarządzanie obszarami. Więc jest tu naprawdę co się bawić. Ja może teraz przejdę na tryb pełnoekranowy. Widzicie, że mamy możliwość gry w języku polskim, jednak jest to tłumaczenie wykonane poprzez czat GPT, jak tutaj jest niżej napisane. Gra nie jest w pełni przetłumaczona. Mamy przetłumaczony w miarę jako tako interfejs. Tak więc osoby, które kompletnie nie znają języka angielskiego, spokojnie też sobie tutaj poradzą. Jest również możliwość modyfikacji, wprowadzania różnych modyfikacji. Modyfikacje znajdują się w warsztacie Steam. Zobaczcie, ile tego materiału możemy sobie dograć. Zwróćcie uwagę, że również nie tylko możemy sobie rozgrywać okres drugowojenny. Mamy tutaj arabską wiosnę, Ukrainę. Mamy mapę świata, ogromną, dużą. Mamy teatr wojen na Pacyfiku. Oczywiście też nie zabrakło wojny współczesnej oraz zimnej wojny. Mamy nowoczesną wojnę, mapy multiplayerowe. Przejdę może teraz tutaj do gry. Tryb wieloosobowy. Bardzo fajny tryb wieloosobowy. Miałem okazję go sobie przetestować. Mamy czat online, na którym możemy rozmawiać z osobami, które są aktualnie w grze. Często pojawia się tutaj również sam projektant gry. Możemy z nim przedyskutować o różne kwestie dotyczące samej gry. Mamy możliwość rozgrywki w czasie rzeczywistym, nie tylko grając w dwie osoby. Możemy tutaj rozgrywać nawet chyba do 4 czy do 6 osób różne potyczki. Tryb play by email. To nie jest taki klasyczny play by email, gdzie wykonujemy swoją turę, a następnie wysyłamy mailem czy tam przez jakiś czat do przeciwnika plik. Tutaj jest zastosowany serwer, różne serwery.
Jest tutaj archiwum i tabela wyników. To nie działa mi w tej chwili, nie wiem dlaczego. Było jakaś aktualizacja tego trybu multiplayerowego, może to z tego wynika. Kampania polega na tym, że tutaj mamy scenariusze, które przechodzimy scenariusz po scenariuszu w jakiejś tam kolejności. To są raczej takie bitwy, na przykład zdobywanie Polski, Francji i tak tutaj kampania jest skonstruowana. Jeżeli byśmy chcieli sobie zagrać dużą taką kampanię samodzielną, to musimy użyć samodzielnego scenariusza. Ja postaram się tutaj wybrać jakiś fajny scenariusz. Front Wschodni, koniec wojny. A weźmy sobie scenariusz Europa 42. Wybierzemy sobie Niemców. Zaczniemy nimi grać jako pierwszymi. Do tego sobie weźmiemy jeszcze Włochów, Słowaków. Tak, żeby całą tą osią rozegrać grę. Czyli ile tych państw tutaj jest? Od groma. I jak widzicie, pewne rzeczy nie są przetłumaczone. Zobaczcie, jaka ogromna mapa. Mamy tutaj 42 rok, tak więc tutaj front wschodni już funkcjonuje. Mamy bitwy w Afryce. Powiększę sobie trochę. Ta mapa heksowa jest bardzo fajnie zrobiona. Skakują mi jakieś tam błędy, ale wynikające z posiadania modów. Ja jeszcze tego nie rozwiązałem. Gramy teraz stroną Słowenią bodajże. Przejdźmy do porządku, znajdźmy sobie jednostki. Tutaj mamy jednostki, którymi możemy się przesuwać. Pod prawym przyciskiem mamy informacje na temat danej jednostki, jakiejś tam historii i szlaku bitewnego. Mniej więcej poruszanie się jednostkami wygląda tak. Wyłączę teraz to. Możemy używać tutaj różnych funkcji. Tutaj mamy uzupełnianie jednostek, uzupełnianie amunicji i paliwa, wykonywanie desantów oraz operacji transportowych. Z drugiej strony mamy możliwość kupowania jednostek. Mamy tutaj podział na piechotę, artylerię, przeciwpancerną, przeciwlotniczą, czołgi, samoloty, bombowce lekkie, bombowce ciężkie, statki i różne zabudowania jak mosty pontonowe. Możemy zbudować rafinerię, możemy zbudować fabrykę, lotniska, a przepraszam, to jest Chorwacja, nie Słowenia. Mamy jakiś oczywiście zasób środków na zakup tych różnych jednostek. Co dalej? Mamy również politykę. Mamy punktów tutaj dowodzenia 50. Możemy sobie tu wybrać jakąś politykę, która daje nam dodatkowe bonusy, czy to w bezpośredniej bitwie, czy to w produkcji, czy w budowie infrastruktury, bądź nawet w okupowaniu terenu, żeby na przykład nie generowali się nam partyzanci. Mapa, powiększenie mapy, no ogromna mapa Europy. Co jeszcze mamy tutaj? Badania. Możemy tutaj obecnie... mamy wyłączone badania. Czyli w tej chwili, jeżeli mamy badania wyłączone, to gra idzie krokiem historycznym. Jeżeli jednostki w danym okresie są dostępne, to mamy je dostępne i możemy je kupować, wstawiać na mapę i korzystać z nich. Tu mamy jakieś miejsca strategiczne, typu mosty, miasta, lotniska, fabryki. Taki podgląd. Czat online. W każdej chwili możemy z kimś sobie poczatować. Informacje o pogodzie. Pokazane cele, które musimy zdobyć, aby wygrać dany scenariusz. Informacje o dochodach.
Wszelkie informacje na temat terenu pokazują się w lewym górnym rogu. Możemy sobie słuchać muzyki lub ją całkowicie wyłączyć, jeżeli nam przeszkadza. Choć ścieżka dźwiękowa jest tutaj bardzo sympatyczna. Przejdźmy teraz do następnej, który teraz działa Związek Radziecki. Patrzcie, jak piękne są znaczniki. Nawet na dużym powiększeniu te znaczniki naprawdę wyglądają fantastycznie. Mamy wszelkie informacje, co się dzieje, ile doświadczenia dana jednostka zyskuje, ile traci paliwa czy amunicji oraz wynik związany z atakiem. Gra działa w miarę płynnie. Czasami się zdarzają jeszcze jakieś różne błędy. Producent gry stara się takie błędy wyeliminować w miarę szybko, jeżeli ktoś się dopatrzy i zgłosi. Tu została nam jednostka zniszczona. Miałem okazję kilka razy rozegrać różne scenariusze już w tej grze i muszę wam powiedzieć, że SI tej gry jest całkiem przyzwoite. Naprawdę jest to pewnym wyzwaniem dla doświadczonych graczy, a na pewno już dla nowicjuszy takich gier strategicznych. Ja myślę, że nie będę rozgrywał tutaj całego z tego scenariusza, bo to jest rozgrywka dość długa. Tu bardziej mi chodzi na pokazaniu wam właśnie możliwości tej gry, bo ta gra naprawdę ma dość sporo możliwości. Fantastycznie się tutaj w tą grę gra. Tutaj widać, że jednostki niemieckie mają jakiś problem, bo są odseparowane. Prawdopodobnie nie mają zabezpieczenia logistycznego. No, Rosjanie tutaj twardo atakują. Ponosimy straty. To dokonał przełamania. Kolejne przełamanie. Straciliśmy kolejną jednostkę. Widzę, że ten front niemiecki jest tutaj bardzo dziurawy. Dużo się dzieje tu pod Stalingradem. To są chyba włoskie jednostki, mi się wydaje. O, tutaj przeciwlotnictwo zostało zaatakowane. Rosja naciera bez skrupułów na pozycje niemieckie.
Widać, mają dużą siłę. Teraz Wielka Brytania, front zachodni. Wykryty został okręt podwodny, jeden, drugi. Tutaj się desantują jeszcze w Afryce. Nasz podwodny uciekł. Anglicy atakują wybrzeże francuskie nad kanałem La Manche. No i sytuacja w Afryce. Ja postaram się teraz rozegrać jedną, dwie tury, jeszcze pokazać wam inną mapę. Możliwe mapę Pacyfiku, która też jest ciekawa i tam pokazać wam, jak mniej więcej wygląda działanie na morzu. Teraz Amerykanie lądują tutaj, desantują się w Afryce. Chodzi pewnie o zdobywanie Tunezji. No, jedna tura dosyć długo jest rozpatrywana. Ale zwróćmy uwagę, że no tutaj walczymy w całej Europie. Walka o Atlantyk. Teraz Francja wisi. Mój sprzymierzeniec w tym scenariuszu. Ok, przechodzę teraz do rozgrywki Niemcami. Zarobiłem pieniędzy, a Włosi zarobili niewiele pieniędzy. Straciłem dwie jednostki do tej pory. Mam informacje, co zostało zniszczone. Gdzie? Zobaczmy, co można kupować. Zobaczcie po stronie niemieckiej, ile tych jednostek jest. Do tego każdą jednostkę, jak zaznaczymy, możemy dodać doświadczenie, możemy dodać pojazd, możliwość gry jako jednostkami specjalnymi i tutaj jest taka funkcja odporność na mróz, tak więc wtedy te jednostki zimowe są przygotowane do walki zimą i nie dostają modyfikatorów ujemnych. Następnie artyleria. Zobaczcie, tego jest naprawdę od groma. Jest w czym wybierać. Mamy naprawdę duże urozmaicenie. Stugi, Panzerjägery, Marder. No, wszystkie takie bardzo popularne jednostki, znane wszystkim. To jest jakiś dowódca chyba, nie wiem dokładnie co to jest. Jakaś jednostki pancerne, jednostki rozpoznania. No tutaj motocykl no nie jest jednostką pancerną, ale jest tutaj w tej grupie. W tej chwili mamy pantery jakieś do dyspozycji. Pancery czwórki, trójki,
ale nie widzę jeszcze jednostek takich ciężkich czołgów. No i samoloty, moi drodzy. Samoloty dowódcy chyba to są. Goering, tak jest. Samoloty wsparcia, bombowce i okręty, moi drodzy. Okręty. Też tego tutaj jest od groma. Nadbrzeżne działa możemy budować. Radary, tak jak wspomniałem. Punkty zaopatrzenia. Mosty pontonowe. Bunkry. Okopy. I ta polityka, o której wcześniej wspominałem, jest tutaj naprawdę czym wybierać. Ok, cofnijmy się do mapy. No i spróbujmy kogoś tutaj zaatakować. Już mówię, tutaj jest jakaś taka, tutaj jest problem, tutaj są odgrodzeni. Niestety. Trzeba by się z tego kotła tutaj wyrwać. Czyli nie jesteśmy w stanie wykonać tutaj zakupu, bo nie mamy z czego. Czy mamy tutaj szansę na jakiś atak? No tutaj po nosie dostaniemy. Tu jesteśmy w stanie, nie bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek. O, tu jesteśmy w stanie coś skórać. Tym pojazdem może wyjedziemy tutaj. Tutaj uderzymy. Jak nacisnę Ctrl, mam więcej informacji na temat szacunków na temat bitwy. Jesteśmy okrążeni, dlatego mam tutaj teren. Kiepska sytuacja. Tym to będziemy pewnie uciekać. Nie ma szans. Tutaj stanowczo w ten sposób. Zobaczymy, co to jest. W ogóle to jest jakaś nowość dla mnie, bo przypadkiem teraz nacisnąłem Ctrl, moi drodzy, i jakieś się dwójki pojawiły. Zobaczymy, co to da nam. Tu możemy zaatakować. Tu podjedziemy czołgiem. Użyjemy artylerii. Może się uda wyeliminować, ale nie udało się. Jesteśmy w stanie tutaj doprowadzić jakąś jednostkę. Nie bardzo. Nie będziemy atakować, bo nie ma sensu. Tu możemy zaatakować. O i uda się tutaj wyeliminować jednostkę. Super. Możemy się pod tym ruszyć? Możemy się pod tym ruszyć. Pójdziemy do przodu. Tu spróbujemy ich odgrodzić. Tu by wypadało uzupełnić. Wyłączmy teraz. Nie to wcisnąłem. Porządek bitwy. Spróbujmy uzupełnić tą jednostkę. O i pokazane było, skąd mamy zasoby. Ta strzałka, ta żółta linia pokazuje nam, skąd czerpiemy zasoby do uzupełnienia danej jednostki. A nie możemy tutaj teraz tego użyć. Musimy tą jednostkę wycofać. Tak więc uciekamy. Udało się zadać 12. Tutaj zaatakujemy. Zmiękczymy tą jednostkę. Wycofali się. Chodzimy na wzgórze. Mamy tutaj jakieś działa. Co to są? Działa przeciw... A nie, artyleria to jest, ok. Oj, tutaj Niemcy dostaną po tyłku. To nie bardzo. To przeskoczymy tutaj. Wycofali się. Tą jednostką raczej byśmy się wycofali.
Tutaj nas Rosjanie próbują obejść. Mamy czołg. Gdzieś go wykorzystać może. Tutaj. A nie bardzo możemy się przebić tym czołgiem. Tu jest szansa. O, w ten sposób. Jeszcze wejdziemy. Udało się wyeliminować jednostkę. I pchamy się tutaj do przodu. Właśnie tutaj w ten sposób. Ajajaj. Mogę to cofnąć? Tak, jest taka funkcja. Cofnięcia ruchu. Dobra. Cofnęliśmy ruch. Chciałbym przełączyć teraz na jedno. A, tutaj jest na jednostki lotnicze. Teraz. O, znowu kurczę, się ruszyłem piechotą. Mogę ją wyłączyć? Mogę. Dobra, tu mamy Junkersa. Junkersem spróbujemy zaatakować jednostki. Tu mamy Messerschmitt, a Messerschmitt nie pilnuje tych Junkersów. Tutaj zaatakujemy tą artylerię. Rzeka jest, niestety przez rzekę nie przejdziemy. Tu możemy atakować Rosjan, ponieważ oni są... Czy mogę tutaj? Nie mogę. Tu zaatakujemy. Oj, tutaj będzie nie bolało. Więc wycofajmy tę jednostkę tutaj na ten obszar. A, tu jest miasto. Musimy tego miasta bronić. Też to jest miasto. Oj, zniszczyli mi jednostkę. Nie zauważyłem. O, podjedziemy czołgiem. Udało się tu już wyeliminować. Możemy jakiś ruch jeszcze robić z czołgiem? Nie, nie możemy. Ok, czyli tak mniej więcej wygląda wojna na lądzie, moi drodzy. Wejdę jeszcze do Afryki. Czy w Afryce możemy jakiś ruch zrobić jednostkami? Owszem, możemy. 15 tu możemy zaatakować. Tu się zamienimy z jednostką i zaatakujemy ich. Super. Nie bardzo. Okay. Tyle było w Afryce. Spójrzmy jeszcze na Europę. Co my tutaj możemy? Możemy okrętami podwodnymi się poruszać. I spierdzielamy okrętami podwodnymi. Unikamy lotnictwa. Tutaj się nam to nie kalkuluje. Aby atakować niszczyciel. To sobie przepływ. O, zobaczcie co tu było. Ale już nie możemy cofnąć, bo został wykryty. Spróbujemy złapać jakieś konwojery. Spróbujemy złapać jakieś konwoje. O, jest jakiś konwój. Ale nam ucieknie ten konwój. Nie trafiliśmy na konwój. Tu mamy jeszcze. Wyślemy całą flotę morze. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o Kriegsmarine. Ruszyć. Ok. Zrobimy jeszcze jedną turę. Zobaczymy, jak się tutaj poruszają inne jednostki. I za moment przejdę i pokażę Wam. A następnie zakończę ten scenariusz, aby Wam pokazać kolejną ciekawą mapę.
Teraz jest jednostki włoskie mam do dyspozycji. Żeby to były te jednostki? Nie, to nie są jednostki włoskie. Zobaczmy, czym Włosi dysponują może. O. Tu w Afryce Włosi są, dobra. Tutaj mamy jednostki, z którymi możemy coś zrobić. O, tu możemy ich zmiękczyć. Dobra, i byłoby na tyle. Możemy przekazać jednostki również komuś. No, przyjmijmy tą jednostkę, przekażemy Niemcom. OK. Czyli można też również handlować bronią, że tak to powiem. Przeciwlotnicza broń. No naprawdę jest tutaj fajnie to wszystko zrobione. Możemy zrobić automatyczne zaopatrzenie tego wszystkiego, tak żeby się już tym nie przejmować. Jakby amunicji zabrakło. No i oczywiście dyplomacja. Dyplomacja też może tutaj zmienić bieg wydarzeń. Mamy różne możliwości dyplomatyczne. Badania to może Wam za moment pokażę przy następnej, bo to muszę chyba włączyć. Tą politykę widziałem. No i pogodę mamy tutaj, prawda, widać. Pogodę, turę, datę. Ok, wyjdźmy teraz sobie może do menu. A jeszcze muszę porządek wyłączyć. Teraz, dobra. Wyjdźmy, poddajmy się. Ok, zakończmy, wyjdź do menu. Jesteśmy w menu. Teraz Wam pokażę, moi drodzy, troszeczkę inny scenariusz. Europa. Japonia, operacja Makidar. Operacja Pacyfik. Wejdziemy sobie Pacyfik, 42 rok. Doładujemy. Zagramy sobie Japonią. A, i miałem Wam jeszcze pokazać, załadować miałem badania. Jeszcze raz wyskoczę z tego scenariusza i włączymy badania, żeby były. Ustawienia. Koszty utrzymania jednostek. Była wojenna. Badania. O, są badania. Zaznaczymy teraz badania. Bym mógł robić badania. I teraz wejdziemy sobie samodzielny scenariusz. Wybierzemy po raz kolejny Pacyfik. Może ten Pacyfik wybierzemy, on też będzie fajny. Ten Pacyfik jest oryginalnie stworzony przez producenta gry, a to jest Pacyfik, Teatr Pacyfiku zrobiony przez kogoś. Jest to dociągnięte z warsztatu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, start. Ładuję. No, zobaczcie, co tutaj jest za obszar. Chiny, Japonia, Oceania. I aż po granicę tutaj mamy nawet brzeg Ameryki. Coś niesamowitego, bardzo ładnie to wygląda. Początek bitwy, porządek bitwy sobie znaczę. No i mamy tutaj sortu według niskiego zdrowia, automatyczne dla wszystkich. Gdzie mamy ten lotniskowiec? Tu mamy ten lotniskowiec. Sobie powiększymy mapę. Rozumiem, że tutaj jest Honolulu, czyli Pearl Harbor chyba to jest. Tu mamy 7 grudnia, czyli tak, atak na Pearl Harbor. No to przeprowadzimy ten atak na Pearl Harbor. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Chwilkę, bo ruszyłem się nie tym, co trzeba. Bierzmy sobie samoloty.
Co tu mamy? Mitsubishi. Dobra, zrobimy sobie zwiat. Jest tu jakieś rozpoznanie. Mamy same Mitsubishi. Mamy. Dobra, zaatakujmy. Po ataku, to jest fajna mechanika, po ataku możemy tym samolotem sobie odlecieć. Dolecieć następnym, przeprowadzić kolejny atak, uciec. To jest okręt podwodny chyba. Może się uda go zniszczyć. 5 punktów mu zostało. Nie zaatakował. Dlaczego? Dobra, to tutaj atakujemy. 30 punktów. Jest jeden okręt zniszczony. Dobra, teraz robimy rozpoznanie. O, mamy tutaj jakiś samolot. Bombardujmy. O, lotniskowiec Nevada. Ale już tutaj jest zniszczony ten jeden okręt. Może uda się zniszczyć ten okręt Nevada. O, jest bardzo silny ten okręt. Udało się go tylko uszkodzić. A, mieli tutaj radar, proszę bardzo. Nawet zasięg radaru jest pokazany, czyli spodziewali się nas. Teraz możemy się ruszyć okrętami. To jest okręt Heavy Cruiser, ale tu jeszcze samoloty są jakieś. Oj, 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 oj. Proszę samolot jeszcze raz. O. Tym samolotem możemy tutaj dolecieć. No nie bardzo, ale możemy sobie zrobić rozpoznanie. Wygląda na to, że tutaj nikogo nie ma. Jeszcze ruszymy tutaj się okrętem podwodnym. O, i tu mamy niszczyciela. Podpłyniemy z tej strony okrętami. Supplies, okręt zaopatrzenia. Super, kolejny okręt. Okej, no zobaczysz, że no, jak to jest ładnie pokazane. Light Cruiserem tutaj sobie podpłyniemy. Jakby coś... O, możemy zaatakować. Udało się. Light Cruiser ma zasięg 2 pól. Żeby wiedzieć. Okej. Przesuńmy się teraz w inny punkt. I tu możemy dokonać desantu, moi drodzy. Dokonajmy desantu. Możemy wyładować... Nie możemy. Możemy dopiero to zrobić w następnej turze. No, okej. Podpłyniemy bliżej, a cofnij. Zaatakujemy tutaj piechotę. Saipan. Zobaczmy, co tu się dzieje. I tutaj mamy dalej atak na... Czy mam jakiś samolot zwiadowczy? O, tutaj możemy użyć jakiegoś samolotu. Mitsubishi doleci? No nie doleci. O, udało się. O, rozpoznanie zrobimy. Pusto jest, tak więc może się uda tutaj zrobić desant. Desant dopiero możemy zrobić w następnym ruchu, ale podpłyniemy.
jest lamp. Landing craft. No też zobaczymy, co one potrafią. Okej. Podejrzewam, że tam na tych jednostkach też są jakieś jednostki. Dalej desant niedaleko Hongkongu możemy zrobić desant. No to zrobimy rozpoznanie może. Tutaj. I tutaj. Okej, możemy sobie spokojnie tutaj lądować. Nie będziemy atakować. Tutaj użyjemy opa i tutaj lądujemy. I sytuacja w Chinach. Zobaczmy, tutaj jeszcze jest Korea chyba, tak? Nie, Korea nie. Wietnam. Budowanie w Wietnamie. A tu możemy ruch jednostkami zrobić. Zaatakujmy. Zajmijmy tą drogę. Tutaj mamy lotnisko do zdobycia. O, tutaj za duże straty mogą być. Przesuniemy artylerię i tutaj bierzemy się na wsparcie. I sytuacja w Mandżurii, w Chinach. Tu mamy Koreę właśnie. Mamy Koreę. Kurczę, to jest duży obszar. No i wojna japońsko-chińska. Dopiero co została odkryta jednostka, tak więc ostrzał zrobić. Teraz zaatakujmy. Tu na tą środkową jednostkę będziemy tutaj ich cisnąć. Mamy jeszcze jakiś samolot. Kolejny. Może się uda zniszczyć. Udało się zniszczyć tą jednostkę. I ruszamy się tutaj do przodu. O! Tutaj ostrzał zrobimy. Tu wejdziemy w las, ale ich tutaj jest sporo. Żytomer. Ich zaatakujemy. Poważne straty i tutaj zamienimy się. No nie uciekła ta jednostka, tu się zmienimy. Jestem ciekawy, co da mi ta opcja. Okej. Okej, zobaczymy. I teraz przejdźmy do badań, moi drodzy. Mamy tutaj dostęp do badań. Zobaczcie, mamy 42 rok. Zobaczcie, lekka piechota. Tu możemy teraz wykrywać lekką piechotę. Mam 4 punkty do badań, ale tych punktów do badań nam będzie dochodziło. Tak wyglądają badania. Samoloty, 41 rok. Tu mamy odkryte. I tutaj 1 punkt badań i będziemy tutaj spróbowali odkryć kolejną konstrukcję samolotu. Badanie to jest 6 tur. Więc przykładowe okręty. Okrętów też tutaj jest, myślę, że odkromanie. Tutaj raptem tylko 2 okręty możemy. Shimikaze Class Destroyer i lotniskowiec Hero. Później już mamy same okręty podwodne. I tutaj to raczej niewiele możemy odkryć. Ciekawy jestem, jak to wygląda z polityką. Mapów politycznych nie mamy za wiele. Ale, moi drodzy, w tym przypadku możemy sobie zakupić
jakieś jednostki. No tutaj mamy jakieś imperialną. Damy im doświadczenie, kupimy. Kup wszystko i zobaczcie, pojawia się tutaj taka ikona. My nie możemy tej jednostki wystawić w tym momencie. Możemy komuś przekazać tą wyprodukowaną jednostkę, czy tam komuś sprzedać. Ta jednostka dopiero będzie wystawiona za jakiś czas. Więc od razu tej jednostki nie dostajemy. Ta jednostka musi być wyprodukowana, że tak to powiem. Tu jeszcze się możemy ruszyć. Ta jednostka dopiero została wykryta, przez co nie dostaniemy bonusa żadnego, wręcz modyfikator negatywny. O, to będzie bolało mnie ten atak. Tu jest zniesienie. No coś muszę zaatakować. Dobra, lecimy to. Trudno. Oj, artyleria zadziałała. Przesuniemy artylerię. Tu mamy... Oj, cały czas się mylę. Dobrze jest ta funkcja z możliwością cofania. Samoloty. Tu zaatakujemy artylerię. Jeszcze nadlecimy Mitsubishi. Ok. Jeszcze mamy jednego. Jeszcze możemy tutaj pocisnąć. Tu jest samolot, czyli go dostarczmy. Trochę bliżej frontu. Mamy samolot. Wykryliśmy kolejne jednostki. No i na ten moment uznajmy, że zakończamy turę. Coś mi tam zatopili. Chyba trzeba będzie stąd uciekać. Jednak jest więcej okrętów niż mi się wydawało. Okręt podwodny nam uciekł. Trudno. Jeszcze Wielka Brytania wykonuje ruch. Australia, Holandia. Kurczę, ale tych tutaj nacji jest, moi drodzy. Nam się już coś zadymiło. Nie wiem, czy czasem się nie pali jakaś fabryka albo rafineria. Bo tak, tu można wykonywać też naloty strategiczne. Nie tylko na jednostki, ale również na obszar. No i nie spodziewałem się, że Chiny mają aż tyle samolotów.
trochę przybliżę, żeby zobaczyć tutaj jakie efekty. Teraz artyleria. No i ataki jednostek lądowych teraz się odbywają. Oj, tu kurczę, jednostki pancerne oberwały fest. No się dzieje, się dzieje. Naprawdę bardzo ciekawa gra. Myślę, że osoby, które nie miały styczności z tego rodzajami grami, jak Panzer General, chciałyby spróbować, to naprawdę to jest dobry tytuł na sam początek. Bo to jest lekka gra, ona tutaj jakby samo opanowanie tej gry nie wymaga poświęcenia dużo czasu. Tak na dobrą sprawę można nawet nie czytać podręcznika, żeby w tą grę grać. Dodatkowo jest jako tako po japońsku, że tak to powiem, przetłumaczona. Więc no, to jest bardzo fajny indyczek na to, żeby rozpocząć przygodę z grami typu Panzer General, czy Battle of Order, czy Order of Battle. Bardzo przyjemnie w tą grę się gra. Ja w tej grze już na pewno. Ja w tej grze spędziłem ponad 10 godzin, jak nie więcej. Jeszcze na koniec chciałbym Wam pokazać scenariusz związany z innym teatrem wojny i z innym okresem. Żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I to by było na tyle, co dla Was przygotowałem. Ale to za moment. O, tutaj dostali Japończycy po tyłku. Tutaj samurajowie z mieczami wchodzą do akcji. Co tu się jeszcze wydarzy w tej Azji? Znaczy nie ma co się spodziewać jakiegoś spektakularnego przełamania. Ale musicie sami przyznać. Musimy przyznać chyba rację, że no mapy są przeokrutnie fantastyczne w tej grze. Ogromna, ogromna mapa Pacyfiku, moi drodzy. No jeszcze Chiny dokonują jakichś
działań i przeliczeń. Mam nadzieję, że za moment zakończę swoją turę. Bo już mogę się przesuwać? Mogę się już przesuwać. Po prostu tutaj coś się wydarzyło. Nie zauważyłem, że już mogę się przesuwać. Jakiś bug wystąpił. Niestety gra jest pełna różnych takich rzeczy, choć czasami niekoniecznie to przeszkadza w rozgrywce. Jestem ciekawy, jak to się rozegrało tutaj. Czyli tak, tutaj mamy jakiś okręt, krążownik lekki i niszczyciel i New York. New York. Dobra, to spróbujemy tego New Yorka jakoś zaatakować. Nie możemy. Tak, nie. Tak nie do końca mogę się poruszać. Dobra, zakończmy tę turę. Coś się tam znowu nie wydarzyło. Zobaczymy, czy tak nie do końca mogłem się wszystkimi poruszać. Będę musiał zgłosić ten bug do producenta. Mogę wyjść. Dobra, słuchajcie, wyjdę sobie poddam się. Wyjdę sobie do całkowita liczba. Proszę, jakie tutaj wskaźniki mamy. Całkowita liczba utraconych, całkowite wydatki, całkowite dochody. Spoko, to też fajnie wygląda. Tego nie widziałem wcześniej. Wejść do menu. I na sam koniec chcę wam jeszcze pokazać bitwę współczesną, moi drodzy. Tutaj też na warsztacie Steamowym znalazłem Zimną Wojnę. Udało mi się załadować w Zimną Wojnę, w miarę współczesny okres. No i zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Też taka podobna mapa. Ja to akurat mam Brytyjczyków i Brytyjczykami zaczynam. Ale spójrzmy po prostu to, co tutaj posiadamy. Zobaczcie, mamy Eurofightery na przykład. Zobaczmy, co można tutaj kupić. Piechota, pojazdy, to jest artyleria, przeciwlotnicze, czołgi. Nie jest tego za dużo. Tutaj jakby ten mod jest jakby jeszcze rozwijany. Mamy harriery, jakieś śmigłowce, okręty. Zobaczmy Stany Zjednoczone. Możemy zajrzeć w Stany Zjednoczone? Nie możemy zajrzeć w Stany Zjednoczone. Tu są jakieś inne jednostki. Francja. Francja na przykład ma AMX-y. AMX 30. Niemcy najprawdopodobniej mają Leoparda, tak? Ale jedynkę. Dziwne. Tornado samolot. Okrętów też za wiele nie mają. Artyleria podobna. Polska. Czy Polska też będzie coś posiadała? Mamy tutaj jakieś samoloty, ale też spokojnie można sobie w to pograć. Niczym to nie przeszkadza, aby w tej grze rozegrać sobie współczesny konflikt, moi drodzy.
Mapy naprawdę są bardzo śliczne, fajne. I wydaje mi się, że to by było chyba na tyle, co przygotowałem dzisiaj. Z mojej strony pozostaje mi Wam życzyć wszystkiego najlepszego, spokojnego wieczoru i z wielką przyjemnością zachęcam do zabawy w Hex of Steel. Naprawdę fantastyczna gra indie. Hybryda Strategic Command i Panzer Generala. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!